Cześć wszystkim. Dzisiaj przedstawię Wam kolejny bardzo istotny produkt, suplement, składnik odżywczy, który jest bardzo istotny dla naszego zdrowia, mianowicie kwas omega-3. Czym są kwasy omega-3? Jest to grupa wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W skład kwasów omega-3 wchodzi kwas ALA, kwas EPA oraz kwas DHA. Kwas ALA, czyli kwas alfa-linolenowy, występuje głównie w roślinach, natomiast kwasy EPA i DHA występują w tłustych rybach morskich, takich jak łosoś, makrela, śledź czy tuńczyk. Są to bardzo istotne elementy wpływające na prawidłowe funkcjonowanie serca, mózgu. Kwasy omega-3 są bardzo istotnym elementem budulcowym, jeżeli chodzi o skład naszych błon komórkowych. Wykazują również bardzo silne działanie przeciwzapalne, mają również właściwości pomagające w regulacji ciśnienia krwi oraz zapobiegają jej nadmiernemu krzepnięciu. Kwasy omega-3 są bardzo istotne, jeżeli chodzi o stosowanie wśród dzieci, ponieważ wykazują bardzo pozytywne działanie, jeżeli chodzi o rozwój mózgu. Tak jak wcześniej powiedziałem, kwasy omega-3 znajdziemy w rybach bądź też orzechach, natomiast bardzo często osoby, które nie spożywają takich produktów, decydują się na suplementy bogate w właśnie te kwasy omega-3. I tutaj rodzi się pytanie, w jaki sposób oraz kiedy je przyjmować. Najlepszą porą będzie którykolwiek z posiłków w ciągu dnia, ze względu na to, że jakieś dodatkowe makroelementy, dodatkowe substancje pozytywnie wpływają na ich przyswajanie. Dlatego polecam nie brać kwasów omega-3 na pusty żołądek bądź z dala jakoś od posiłku. Fajnie jest sobie wrzucić 2-3 kapsułki, w zależności oczywiście od zapotrzebowania, do jakiegoś konkretnego, dobrze zbilansowanego posiłku. Omega-3 jest bardzo szeroko stosowana w sporcie ze względu na to, że wykazuje bardzo silne działania przeciwzapalne. Oczywiście stany zapalne są potrzebne po to, żeby notować progres sportowy, natomiast przewlekły, wysoki poziom stanu zapalnego jest niekorzystny, gdyż zwiększa ryzyko urazów oraz też bardzo utrudnia regenerację. Kwasy omega-3 bardzo skutecznie obniżają ten poziom stanów zapalnych, przez co rozwój sportowy może być znacznie bardziej intensywny. Kwasy omega-3 również pozytywnie wpływają na wydolność układu sercowo-naczyniowego, przez co nasze serce może pracować wydajniej, nasze naczynia tętnicze czy też żylne znacznie lepiej transportują krew, przez co nasze mięśnie są znacznie lepiej i efektywniej zaopatrywane w krew oraz substancje odżywcze. W wyniku sportowych przeciążeń bardzo często dochodzi do przewlekłych stanów zapalnych, przeważnie w stawach, czy to łokciach, czy to kolanach. Kwasy omega-3 ze względu na swoje działanie przeciwzapalne mogą je troszeczkę niwelować. Kwasy omega-3 również oczywiście poprzez swoje działanie przeciwzapalne mogą wspierać odchudzanie oraz redukcję tkanki tłuszczowej, ponieważ ze względu na wysoki poziom stanów zapalnych pozbycie się nadmiaru czy to wody z organizmu, czy też tkanki tłuszczowej może być delikatnie utrudnione. Kwasy omega-3 również są składnikiem błon komórkowych w mózgu. Mówi się, że tkanka mózgowa w bardzo dużej ilości składa się z kwasów omega-3, dlatego odpowiednia podaż kwasów omega-3 może pozytywnie wpłynąć na zdolności poznawcze, takie jak zapamiętywanie czy też koncentracja. Teraz kilka słów o tym, kto powinien stosować kwasy omega-3. Są to przede wszystkim osoby, które w swojej diecie mają bardzo mało ryb, bądź wcale. Również wegetarianie oraz kobiety karmiące piersią, bądź będące aktualnie w ciąży. Osoby, u których zdiagnozowano jakąś konkretną chorobę, której przebieg jest uwarunkowany przewlekłymi stanami zapalnymi, tak jak reumatoidalne zapalenie stawów. Oczywiście suplement nie wyleczy z choroby, jednakże może w delikatny sposób pomóc w walce z bólem. Osoby pracujące dużo umysłowo, których praca jest uzależniona od dobrego zapamiętywania czy też analizowania, ponieważ kwasy omega-3 bardzo korzystnie wpływają na pracę naszego mózgu. Decydując się na kwasy omega-3, musisz konkretnie zdecydować, na czym Ci zależy, ponieważ niektóre firmy mają większe stężenie kwasów EPA, niektóre więcej DHA. Za co konkretnie odpowiada poszczególny z nich. Jeżeli masz problemy z układem sercowo-naczyniowym, masz wysoki poziom trójglicerydów, wtedy rekomenduję zakup, stosowanie kwasu omega-3, który zawiera więcej kwasu EPA konkretnie. Natomiast jeśli zależy Ci na poprawie funkcjonowania mózgu, lepszym zapamiętywaniu, lepszej koncentracji, lepszym samopoczuciu, wtedy rekomenduję stosowanie kwasów omega-3, które mają więcej konkretnie DHA.
Oczywiście, jeżeli chodzi o producentów, to też rekomenduję stosowanie renomowanych firm, które mają przebadane składy, ewentualnie posiadają jakieś certyfikaty, które wskazują na to, że suplement jest czystszy, ze względu na to, że bardzo często pochodzenie tych kwasów omega-3 jest z ryb morskich, które dość często są zanieczyszczone różnymi metalami ciężkimi, takimi jak rtęć. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to tutaj temat jest bardzo szeroki, natomiast rekomendowałbym stosowanie nie mniejszej dawki niż 500 mg zarówno kwasu EPA i DHA łącznie w ciągu dnia, natomiast taka optymalna dawka to jest około 1000-1500 w ciągu dnia. Wiele osób pyta nas, czy to w internecie, czy tutaj stacjonarnie, czy kwasy omega-3 w jakikolwiek sposób pomagają redukować tkankę tłuszczową. Jest to prawda, niektóre badania sugerują, że kwasy omega-3 wspomagają utlenianie kwasów tłuszczowych, które są nagromadzone w organizmie. Jest to korzystne pod względem utraty masy ciała. Dodatkowo wpływają na poziom insuliny, mianowicie regulują jej poziom. Insulina odpowiada poniekąd za odczuwanie naszego głodu. Jeżeli jej poziom jest stabilny, wtedy te wahania, jeżeli chodzi o nasz apetyt, głód, są znacznie bardziej unormowane. Teraz kilka słów na temat niedoboru kwasów omega-3. Jakie mogą się pojawić w wyniku jej za małej ilości w organizmie? Może być to po pierwsze jakiś problem neurologiczny, mogą to być jakieś zaburzenia poznawcze, jak pogorszenie koncentracji bądź pamięci, czy też samopoczucia. Może pojawić się również suchość i bladość skóry. Niedobór kwasów omega-3 może wywołać problemy w układzie sercowo-naczyniowym, co w znaczący sposób zwiększa ryzyko chorób serca. Niestosowanie kwasów omega-3 może również zwiększyć podatność na permanentne występowanie stanów zapalnych w organizmie, co bardzo mocno obniży naszą odporność. Natomiast jeżeli chodzi o nadmiar kwasów omega-3, może on doprowadzić do nadmiernego rozrzedzenia krwi. Może być również problem z zatrzymaniem krwawienia po jakimś zewnętrznym urazie bądź po nacięciu skóry. Dziękuję, że zdecydowaliście się obejrzeć ten materiał. Mam nadzieję, że w miarę Was zainteresowałem tematem oraz uświadomiliście sobie, że nie spożywacie tego bardzo istotnego składnika w Waszej diecie. Jeżeli chcecie jakieś konkretne produkty, to możecie śmiało wbijać na naszą stronę. Mamy bardzo dużo producentów oraz rodzajów, jeżeli chodzi o kwasy omega-3. Jest to oczywiście bardzo ważny składnik, który powinien znaleźć się w diecie każdego. Również standardowo, jeżeli macie jakieś pytania bądź wątpliwości, śmiało piszcie w komentarzach. Odpowiemy na wszystkie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować nasz kanał. Pozdro!